Cześć. Kontynuujemy temat z poprzedniego odcinka i rodzi się pytanie, jak to jest, że choroby cywilizacyjne zbierają coraz większe żniwo? Przecież plagą naszych czasów są choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby przewodu pokarmowego, choroby obturacyjne, czyli zamykające drogi oddechowe, otyłość, bezpłodność i stres. I jak to jest? Ja tak zawsze zastanawiam się, że współczesna medycyna z nieprawdopodobnymi wręcz osiągnięciami w dziedzinie na przykład chirurgii kompletnie zawodzi w przypadku chorób tak zwanych cywilizacyjnych, degeneracyjnych. Wiecie doskonale, że obszarem jej zainteresowań są choroby, a nie zdrowie. I właśnie dlatego współczesna medycyna nie jest w stanie zagwarantować nam zdrowia. Czy zwróciliście już uwagę na to, że skuteczność leków jest ograniczona i wywołują one wiele skutków ubocznych? Tak więc wniosek jest bardzo prosty. Najlepszą drogą utrzymania zdrowia jest zapobieganie chorobom. Zgoda? Na świecie, proszę Państwa, 75 zgonów na 100 jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii. Podobnie w Polsce, gdzie największymi grzechami typowej polskiej kuchni jest za dużo mięsa, za tłusto, za słono, za słodko. Proszę Państwa, co roku zjadamy, wchłaniamy w siebie około 700 do 1000 kg żywności. Znajduje się w tej ilości około 6 do 8 kg dodatków chemicznych, konserwantów, sztucznych barwników, metali, pestycydów, spulchniaczy, polepszaczy i innych aczy, które zdecydowanie nie są żywnością. I to jest podstawowa przyczyna naszych problemów zdrowotnych. Zatoksycznienie organizmu trującymi kwasami i w związku z tym problemy z przemianą materii, czyli metabolizmem. Organizm przypomina nieco domino. Metabolizm jest pierwszą z kostek. Łączą się z nim, a w zasadzie stanowi o jego część, układ enzymatyczny, hormonalny, krwionośny, kostnostawowy itd. I jeśli pierwsza kostka, czyli metabolizm, chwieje się, to dochodzi do rozregulowania metabolizmu. Padają czy też chwieją się następne kostki. Jak więc wspierać zdrowie? Należy po prostu przywrócić równowagę metaboliczną. Przyczyn rozregulowania metabolizmu jest wiele, ale najważniejszymi jest nasze odżywianie i styl życia, powodujące, proszę Państwa, permanentną, utajoną, przewlekłą kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. Będziemy ją nazywać dalej zakwaszeniem. Te utajone zmiany są bardzo niebezpieczne, ponieważ lekceważy się je lub kompletnie nie zwraca się na nie uwagi. I stały się one nawet praktycznie u paradoksie normą zdrowia i stanowią niesłychanie istotną składową chorób cywilizacyjnych. I o tym będziemy mówić w następnych odcinkach. Do zobaczenia.